Domowa kiełbasa jest najlepsza, bo jest dokładnie taka, na jaką mam ochotę. A w składzie jest tylko to, co sam do niej włożyłem. Dziś opowieść o kolejnej mojej kiełbasie. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie w mojej kuchni wieczorową porą. Biorę się za kolejną robotę kiełbasianą. Jak ja już dawno nie robiłem grubej kiełbasy. Naprawdę bardzo lubię taką kiełbasę, ale minęło już sporo czasu, kiedy nie robiłem, zatęskniłem, więc przywilej domowego wędliniarza, że jak zatęskniłem, to sobie zrobię. Oczywiście możecie tą kiełbasę sobie wykonać na naszych krajowych przyprawach, bo dla mnie to jest też taka trochę sentymentalna podróż, bo ja sobie tę kiełbasę przyprawię kambodżańskim pieprzem, którego mam 3 łyżeczki, węgierską papryką, której mam 2 łyżeczki i tureckim chili, pierońsko mocnym chili. Mam nadzieję, że nawet ta łyżeczka to nie będzie za dużo na tą kiełbasę. Także pieprz, papryka i chili to jest przyprawy, możecie użyć krajowych. Ja sobie z wycieczek różnych poprzywoziłem i sobie to wszystko włożę do jednej kiełbasy. Będę miał tylko kiełbaskę międzynarodową. Około 1 kg boczku, może nawet trochę więcej. Nie ma to większego znaczenia. Łącznie jest wszystkiego 6 kg. I po 2,5 kg, tak w przybliżeniu, łopatka i schab. Boczek w całości zmienię na 8. Z łopatki i schabu poodcinam tłuszczyk i powycinam różne rzeczy po to, żeby je zmielić na drobnym oczku. Część może jeszcze zmielę na 8, a resztę pokroję nożem w kostkę taką 3-5 cm, bo skoro gruba kiełbasa, no to muszą być większe kawałki w niej. Dość gadania, resztę zobaczycie wszystko, a ja to opowiem w narracji. Deski jeszcze nie wziąłem, nie przygotowałem się do końca, więc kończę przygotowanie, przygotuję maszynkę i działam. Mięso rozdzielam na 3 części i kroję nożem na takie kawałki, które zmieszczą się do maszynki. To zmielę przez sitko 8 mm, tę część na drobnym, a najładniejsze mięso pokroję nożem. Gdy noże i sitka są ostre, to mielenie idzie szybko. Dziesięć minut później mam już wszystko zmielone i pokrojone. Dodaję wspomniane wcześniej przyprawy i po wymieszaniu przekładam do mniejszego pojemnika. Wstawiam do lodówki na dobę. Dnia następnego mięsko pachnie pięknie, a ja działam dalej. Mam przygotowane 0,4 litra wody i dodaję ją porcjami. Takie mieszanie to niezły trening. Gdy mięso stworzy spójną, kleistą masę, to przekładam je do nadziewarki. Mam przygotowaną osłonkę białkową i zaciskarkę. Osłonka do krakowskiej, ale to nie jest krakowska. Po prostu taką miałem i trzeba ją wykorzystać. Staram się osłonki białkowe wypełniać bardzo mocno.
Nadziewanie takich kiełbas idzie szybko. Końcówki mam spięte klipsami, ale na czymś trzeba powiesić, więc dowiązuję sznurki. Nakłuwam też każdą kiełbasę w kilku miejscach, by uwolnić resztki powietrza. Pod nadzorem kontroli jakości wieszam kiełbasy na kiju. Wstępnie osuszam w temperaturze pokojowej, a potem przenoszę do wędzarni. Tu będę rozgrzewał i dosuszał w temperaturze 50 stopni. Czas ustawiłem na 45 minut. 3 minuty przed końcem sprawdzam jakość osuszenia. Jest idealnie. W generatorze dymu mam zrębkę oruchową. Ustawiam 60 stopni i czas wędzenia 3 godziny. Tak samo programuję generator dymu. Potem ten czas przedłużam jeszcze o godzinę. Tak wyglądała w tym momencie. Koniec wędzenia. A tak po wyjęciu z wędzarni na światło dzienne. Tym razem postanowiłem finalizować ją w gorącej wodzie. Temperatura około 80 stopni. Grubość kiełbas to 65 mm, jeżeli na czas to około godziny, a jeżeli na temperaturę wewnętrzną w kiełbasie to 68 stopni i raczej nie więcej niż 70. Koniec parzenia. Czas wyjąć kiełbasę. Są cały czas na poprzeczce, więc wyjmuję jednym ruchem. Wody nie wylewam, jest gorąca, więc niech ciepło odda do domu. Najpierw wieszam do ocieknięcia i ostygnięcia, potem znoszę do chłodnej spiżarni. Po 2 dniach spróbuję pierwszą sztukę. Pachnie wyśmienicie. Ja już miałem pewien przedsmak tego, co się w środku znajduje, bo jak wiecie, w nadziewarce zawsze trochę mięska zostanie. No i tego się oczywiście nie wyrzuca. Więc przetworzone termicznie mięsko, które jest w tej kiełbasie, już miałem okazję spróbować. No i to było obiecujące. Teraz trzeba zdjąć osłonkę i zobaczyć, jak to smakuje. Zacznę od przekrojenia. Tak to wygląda. Większe, mniejsze kawałki mięsa. Ale mocno pieprzowo, mocno pieprzowo. 2 dni w tej chwili w spiżarni to wisiało, więc jeszcze niewiele, jeszcze jest duży potencjał do podsuszania. Ale dłużej nie wytrzymam. Muszę to w końcu spróbować.
Ale się trzyma ta osłonka. Nie rwie się, schodzi ładnie, ale... O. Tak. Tak. Jeszcze ładniejsze tu kawałki w przekroju. Nie będę się dłużej powstrzymywał. Na pierwszym planie oczywiście pieprz. I jest tutaj wyraźnie wyczuwalny, ale nie jest tak, żeby to przeszkadzało w jedzeniu. To jest smakowicie. Ale jest ten smak pieprzowy bardzo, bardzo wyraźny. A pozostałe przyprawy? Czyli mogłem dać więcej. No naprawdę bałem się, że ta potężnie piekąca przyprawa, którą miałem okazję spróbować w innych wydaniach, że ona tutaj będzie bardziej wyczuwalna. Jest ten ogień, ale nie ma go tak dużo. Można było dać więcej. I węgierska papryka jest ok. Jest tak, jak powinno być. Nie przebija się pieprzowość. Trochę za mało pikanterii, więc mogłem dać tego chili więcej. I reszta jest ok. Aromatyczna, smaczna, bardzo fajna wędlinka. Oczywiście można to zrobić na naszych normalnych, krajowych, czyli zakupionych w kraju przyprawach. Nie muszą być to przyprawy przywiezione ze świata, tak jak ja to zrobiłem. W moim przypadku jest to po prostu wspomnienie z podróży. Smakowite, powiem Wam, bardzo smakowite. No, ten chili jednak tu mi się zaczyna pojawiać, tak już mocniej trochę, chwilę po tym jak przegryzłem, ale ciągle uważam, że mogłem dać go więcej. Jak się podobało, zapraszam na kolejne odcinki, możecie zrobić krajową wersję tej kiełbasy. Możecie w ten sposób eksperymentować z przyprawami, które wyście przywieźli z podróży. Dajcie w ogóle znać, co najczęściej z podróży przywozicie i czego szukacie na targowiskach. Czy są takie przyprawy, bez których po prostu nie wracacie, jeżeli w danym kraju jesteście. Ja takie przyprawy mam. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się w zdrowiu. Na razie. Hej! Tak wygląda kiełbasa kilka dni później, a będzie jeszcze lepiej. Chcesz więcej filmów o kiełbasach domowych? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.